Chciałbym dzisiaj powiedzieć troszkę o Query Objects, mianowicie dlaczego się ich używa, jak ich używać i w sumie w jakich sytuacjach powinniśmy je używać. Także same Query Objects powinniśmy stosować w miejscach, w których będziemy używać jakiegoś suchego kodu SQL-owego, aby mieć miejsce, gdzie możemy to upchnąć. Kolejnym powodem, dla których się właśnie ich używa, jest to, kiedy również jakieś SQL-e są na tyle długie, że no nie pasuje ich upchnąć do jakiegoś modelu, ani tym bardziej chociażby kontrolera. Także przygotowałem dzisiaj aplikację, w której pokażę Wam na żywo, jak faktycznie można użyć tych Query Objects. Także przygotowałem taką prostą aplikację, w której jakąś tam social app, gdzie można sobie dodawać posty, a każdy z użytkowników może je lajkować, komentować, czy dodać jakąś reakcję. I naszym głównym kodem, który teraz Wam pokażę, będzie klasa post. No jak widać, ma wiele komentarzy, lajków, reakcji, jakiś tam prosty order i walidację. I teraz wszystkie podrzędne modele, czyli like należy do posta, do usera, reakcja to samo, tylko że posiada sobie tutaj jeszcze jakiegoś prostego enuma, żeby wybrać tylko konkretne reakcje, jakie byśmy sobie chcieli. I jakiś uniqueness, żeby nam się te reakcje nie powtarzały kilkakrotnie w jednym poście. No i komentarze to samo. OK. W tym momencie chcielibyśmy dodać jeszcze jedną zakładkę na każdym poście, w której moglibyśmy zobaczyć ostatnie aktywności, jakie zostały wykonane na tym poście. Czyli złączone ze sobą lajki, komentarze i reakcje w taki sposób, żeby można było je posortować chronologicznie i wyświetlić jakieś dodatkowe informacje o tym. No i właśnie tutaj przychodzi nasz Query Object, który sobie zastosujemy do wykonania tego taska. OK, to co tutaj przygotowałem, jest to plik AppQueries Activities. Mamy tutaj prostą klasę, która przyjmuje sobie post ID. Mamy publiczną metodę results, która wykonuje nam executa do Active Recorda z sanitized SQL. I w prywatnej sekcji mamy sanitized SQL, który wykonuje sanitized SQL array na atrybutach SQL, czyli na tym stringu. I pokrótce, co tutaj wyciągamy? Wyciągamy tą samą liczbę kolumn, aby union nam się zgadzał. Dlatego na przykład w przypadku lajka musimy wyciągnąć pusty string jako description, no bo faktycznie w lajku nic takiego nie istnieje, a ilość kolumn no, musi nam się zgadzać. Unionujemy sobie te wszystkie trzy modele po post ID, który dostaliśmy przy initialize. No ale tą datę przy resultsach dostaniemy tak naprawdę wynik SQL-owy, który no tak średnio nas interesuje, bo dostaniemy tak naprawdę tablice z tablicami asocjacyjnymi, no, które w sumie tak średnio wykorzystywać. Co prawda w jakiś sposób moglibyśmy już zacząć operować na tych danych, no ale tak naprawdę dlaczego nie powinniśmy ich używać? W tym momencie, jeżeli ja będę miał jakiegoś posta i użyję sobie na nim metody activities, czekam na jakieś faktyczne obiekty, a nie listę tablic asocjacyjnych, co jest w ogóle absurdem. No i na dodatek do tablicy asocjacyjnej jako indeks mogę wprowadzić cokolwiek i nie spowoduje to żadnego błędu. To znaczy w tym momencie, jeżeli ja będę miał jakieś activity z indeksem, nie wiem, literówka czy cokolwiek innego, zwróci mi nula i tyle. Nawet ciężko to zdebugować. Czasami no, nie będziemy w stanie nawet zauważyć błędu, który popełniliśmy. No i ostatni punkt, timestampsy są w złym formacie. W tym momencie, jeżeli byśmy chcieli wyświetlić chociażby createDat na widoku, to będzie to dla nas string, a nie data. Więc wszelakie używanie metod do obróbki tej daty no, nie będą działać, bo to będzie string, a nie data. I druga rzecz odnośnie timestampsów, jeżeli będziemy chcieli je gdzieś wypuścić na jakieś API dla mobilnych, to dostaną tutaj całkowicie inny format daty, przez co może im się rozjechać aplikacja. Także warto stosować cały czas jeden i ten sam format daty. Wykorzystamy sobie w tym momencie mapowanie. Będzie to pierwszy poziom, taki najprostszy, czyli utworzenie sobie strukta, który pozwoli nam przechowywać te dane i już faktycznie będziemy mogli się odwoływać do jakichś metod i dostawać zwrócone informacje.
To, co tutaj w tym momencie się zmieniło w tym naszym activities, jest dodanie strukta, który przyjmuje sobie wartości ID, user ID, typ, description i created@. Do results tak naprawdę tylko po execute dodajemy sobie mapowanie po metodzie build activity. I to jest właśnie ta nasza nowa metoda, w której to tworzymy właśnie ten strukt, rozbijamy sobie arraykę i od jej wartości przypisujemy sobie je do nowego strukta. No, to jest całkiem dobre rozwiązanie, bo w tym momencie na widoku już mamy faktycznie jakiś obiekt i w przypadku jakichś literówek będziemy dostawać erory. Natomiast musimy tutaj brać pod uwagę, że strukt nie jest do końca elastyczny pod tym względem, bo musimy pamiętać o dobrej kolejności tego, co dostaniemy z zapytania, bo jak widzicie, wysyłamy do niego arraykę, rozbitą arraykę od wartości. Czyli w tym momencie, jeżeli ja bym gdzieś sobie tutaj pozmieniał kolejność wyciągania tych danych i uderzył sobie właśnie w ten sam sposób, to mogłyby mi się tutaj pomieszać te wszystkie dane, które mam w strukcie. No i tak jak wspominałem wcześniej, w tym momencie nadal nasze created@add będzie w złym formacie. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać, ale jest wyświetlony właśnie ten strukt w terminalu i spójrzcie, że widać na created@add faktycznie jakiegoś stringa, który jest datą. No ale jest bardzo prosty sposób, żeby sobie z tym poradzić. Użyjemy sobie w build activity po przypisaniu na tym obiekcie jeszcze metody tab, gdzie zmienimy created@add na sparsowany czas po właśnie tym row created@add. W tym momencie już dostaniemy obiekt date i będziemy mogli na nim operować tak jak na zwykłym obiekcie, który byśmy dostali z Active Recordu. No ale nadal jest taki problem, że ja bym sobie chciał wyświetlić użytkownika, który dodał ten komentarz i nie wiem, wyświetlić jego e-mail, kiedy to dodał i nie wiem, chociażby ID, żeby go jakoś podlinkować. Co prawda samo ID mam, natomiast ja bym chciał mieć fizyczny model, taki, który bym dostał po zwykłej asocjacji na jakiejkolwiek innej akcji. No i tutaj myślę, że strukt już nam średnio spełni się w tej roli, dlatego najlepszym rozwiązaniem chyba jest w tym momencie przerzucenie całej logiki strukta do modelu. Jak widzicie, utworzyłem sobie model z ActivityRB, w którym to prosta klasa, w której mamy readera ID, user ID, typ, description, created@. W initialize mamy dokładnie to samo i przypisujemy to do instancji. No i mamy teraz metodę użytkownika, którą możemy sobie wyciągnąć, pisząc activity.user. W tym momencie dostaniemy cały obiekt. Na dodatek, skoro już używamy modelu, kolejny plus tego, że będziemy używać modeli, będzie to, że będziemy mogli sobie dodać walidację. Czyli jeżeli cokolwiek złego nam przyjdzie w tym momencie z serwisu, będziemy mogli to łatwo wychwycić i wyświetlić sobie jakieś błędy, co poszło nie tak. Tak więc dodajemy sobie Active Model Validations, żeby te walidacje nam faktycznie działały i walidujemy sobie. Tak naprawdę ja potrzebuję, żeby mi się ID zgadzało, no bo Activity bez ID, no to wiadomo, że coś jest nie halo. User ID, no bo User ID jest obowiązkowy. Typ, no jeżeli ja nie dostanę typu i nie będę wiedział, czy to jest komentarz, like, czy cokolwiek innego, to też formalnie nie powinno działać. Description i typ, sorry. I to tylko sprawdzam na presence true. Przy initialize dodaję jeszcze jedną linijkę na końcu. W przypadku, gdyby walidacja tego modelu nie poszła poprawnie, wyrazuję sobie record invalid z wiadomościami, które tam się wysypały. I w tym momencie no, nie powinienem używać jakichś railsowych errorów, chociażby nie wiem, z Active Modela, bo faktycznie tutaj nic nie dziedziczymy już z Active Modela, rekordu i tak dalej. Dlatego ja sobie zdefiniowałem nową klasę z record invalid, która dziedziczy po standard error. Coś bardzo prostego i w tym momencie no, już możemy pracować na takich modelach całkiem przyjemnie. Jak w tym momencie się zmieni nasz query object? Tak naprawdę niedużo, bo zmieni się tylko to build activity, w którym to teraz mamy już pełną kontrolę nad tym, co przychodzi nam do tego modelu. W tym momencie już wysyłam sobie cały hash z wartościami, które mnie interesują i nie jest to ważne, w jakiej kolejności je wyciągnę w selekcie. Także no, kolejny plus zastosowania sobie tutaj modeli i od razu przy create add parsuję sobie ten czas.
Zdaje się, że wszystko już powinno być w porządku, tylko kiedy ja odwołam się od Activity User, no coś jest znowu nie halo. Tutaj wyciągnąłem sobie wszystkie activity dla postu z jakimś ID 2, rezultaty i każdego z nich wyciągnąłem usera. I jak możecie zauważyć, no jest kolejny problem, bo mamy tutaj n+1. No nie chcielibyśmy takiego czegoś, bo no średnio to wygląda. No i co możemy zastosować? No, możemy troszkę zgapić od race'ów i wykorzystać sobie ich includesy, a raczej schemat działania includesów i doczepić go sobie do query object. Ok, tutaj przykładowy includes do naszego query object, w którym wyciągniemy sobie wszystkich userów i wpiszemy je do modeli, które otrzymamy w results. Tak naprawdę pewnie tutaj można by było użyć jeszcze kilku innych jakichś zastępczych rzeczy, które mogłyby być może nawet nieco lepsze, gorsze. Natomiast ja tutaj zastosowałem coś bardzo prostego w momencie, kiedy użyjemy sobie publicznej metody includes od jakiejś tablicy symboli, przypiszę sobie je do includes for i potem, jeżeli faktycznie są przypisane jakieś includesy, wyciągnę sobie tego includa, zamienię go na stringa, humanize, constantize i już od faktycznej klasy uderzam sobie do where'a, po ID-kach, resulty zamapowane na ten model, który nam przyszedł, ID i na końcu jeszcze unique, żebyśmy nie mieli duplikatów. Te includesy, każdego z nich wyciągam sobie i już od tego pustego hasza, który sobie dodałem wcześniej, jako indeks przypisuję tego usera ID i od tego usera ID cały już element. Przez co teraz w resultsach mogę sobie przypisać usera od user ID i dostanę cały obiekt. Ale żeby to jeszcze działało, to musimy dodać jeszcze writera do naszego activity modela, żebyśmy mogli go faktycznie przypisać. To jest tylko dosłownie jedna linijka, żebyśmy mogli przypisać sobie usera i w tym momencie, jeżeli user będzie ustawiony, nie będziemy go już wyciągać z bazy. No ale to nie zadziała. Ups. Dlaczego to nie zadziała? No bo w tym momencie próbujemy sobie uderzyć od activities, new, post ID 2, includes i results. No to nie ma prawa zadziałać, bo includes zwraca nam w tym momencie jakąś arraykę, którą sobie przypisał. Oczywiście można by było sobie to wykonać w sposób taki, że przypisujemy sobie jakąś zmienną do activities new od post ID 2, potem na tej zmiennej inkludujemy i na tej zmiennej jeszcze raz uderzamy results. Ale jest do tego lepsze narzędzie, nazywa się method chaining i będzie polegało ono na tym, że za każdym razem, kiedy będziemy chcieli sobie coś chainować, będziemy zwracali samego siebie. Dodając w tym momencie includes o ostatniej linii self, zreturnujemy samego siebie i będziemy mogli wykonać dalej results, aby dostać wszystkie obiekty. No i udało się pokonać n+1. W tym momencie activities od post ID 2, includes user, results each, activity user. Jak widzicie, ostatnie polecenie to jest wyciągnięcie userów z ID-kami 1, 2 i 3. Ok, przydałaby mi się też jakaś paginacja i dodanie tego do moich widoków, no bo bądźmy szczerzy, nie chciałbym sobie wyświetlać 1000 rekordów naraz. Także chainy tutaj znowu się sprawdzą świetnie, bo mogę sobie dodać limit i offset i jeszcze jedną tutaj zmienną jakąś SQL decoration, jakiś typowy przykład. I jeszcze sobie dodałem tutaj order. Działa podobnie tak jak ten, który mamy w Railsach, tylko że no, to nie wygląda zbyt dobrze, no bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy tutaj SQL injection. Przychodzący number mogę zamienić na cokolwiek mi sobie user wpisze do geta, który sobie tam wyślę i no i mamy już problem. Dlatego przydałoby się tutaj jakiś sanitize. Prywatna metoda od sanitize po argumentach i wykorzystujemy sanitize SQL array od string po argumentach ściągniętych z arrayki. W tym momencie możemy używać już sobie bardzo prosto sanitize po limit od pytajnika do naszego argumentu i powinno być już wszystko w porządku. Jak się zmieni nasz SQL? No tylko na końcu sobie doczepimy SQL decoration i tyle. Ok, jak wyglądają nasze wyniki?
Activities new, post ID 2, includes user, order created at, limit 3, offset 1, results first. Jak widzicie, dokleja nam się faktycznie ten SQL na końcu, gdzie mamy ten order, limit i offset. A naszym wynikiem jest faktycznie jakiś activity z jakimiś tam swoimi parametrami. No i wisienka na torcie, czyli już faktycznie ten post model, z którego będę sobie uderzał do activities. Przyjąłem sobie tutaj jakieś defaulty od limit 5 i offset 0, które będą mogły być zmieniane, zależnie co wyślę w kontrolerze. No i teraz już czarno na białym widać, jak sobie tutaj tworzę activities new, includes, order, limit, offset, results po problemie. I ostatnia rzecz, przydałoby nam się takie coś jak czasami testowanie tych modeli. Dlatego jak to zdefiniować w FactoryBocie? Otóż fizycznie nasz ten model nie istnieje w bazie danych, dlatego musimy sobie zrobić coś takiego jak skip create, initialize with. No i teraz robimy to już standardowo, tak jak się robi każdą inną faktorkę, jakieś ID, user, created at, traity, zależnie od tego, jaki typ bym chciał sobie używać, po problemie. Jakieś pytania? Dziękuję bardzo.